Dziś jesteśmy na wyspie Islay, jesteśmy w destylarni Kilchoman. Ze mną najnowszy Lochgorm. Jest to Lochgorm z roku 2026. Jest to 10-letni Lochgorm. Ale jak już widać, ten najnowszy Lochgorm ma po prawej stronie towarzystwo. Są tu dwa inne Lochgormy. Jest to Lochgorm z 2025 roku i jest to Lochgorm z roku 2024. Ten Lochgorm jest to Lochgorm 10-letni, ale to nie jest nic nowego, ponieważ już w zeszłym roku mieliśmy Lochgorma 10-letniego. Opakowanie nieco się różni. Tutaj ta dziesiątka jest bardzo minimalna, praktycznie niewidoczna. Owszem, poprawili to i w tym roku dziesiątka jest większa i jest widoczna. Ale czy to jest jedyna zmiana? Chciałbym to za chwilę sprawdzić, ale chciałbym również dodać, że robiłem sobie takie porównanie tych trzech Kilchomanów, aby zobaczyć, czy są jakieś różnice i który z nich jest najlepszy. I chciałbym to zrobić również dzisiaj z Wami, niemniej, żeby po prostu dla mnie było łatwiej i uwierzcie mi, wiem co mówię, zrobię później porównanie tych trzech Kilchomanów w ciemno, ponieważ pomoże mi to podejść do tematu bardzo obiektywnie, nie patrząc na cyferki, nie patrząc na lata, kiedy zostały te whisky wypuszczone i sprawdzić, który z tych trzech Kilchomanów jest najlepszy i czy ta najnowsza edycja z tego roku wniesie coś nowego poza złotą dziesiątką na opakowaniu. Zapraszam! Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy na wyspie Islay, jesteśmy w destylarni Kilchoman. Ze mną dzisiaj najnowszy Lochgorm, jest to edycja na rok 2026. Jest to 10-letni Lochgorm. Ale czy ta edycja wnosi coś nowego? Nie, ponieważ już w zeszłym roku mieliśmy 10-letniego Lochgorma. Ale zanim przejdę do porównania tych Lochgormów, zajmę się tym najnowszym wypustem i sprawdzę, jak pachnie i smakuje. Co mogę powiedzieć o samej whisky? Po pierwsze, że bardzo intensywnie pachnie. Jeszcze nie mam jej przed nosem, a cały czas czuję zapach tej whisky. Jest tutaj oczywiście przygotowana, ale przykryłem ją specjalnie wieczkiem, tak aby ten zapach do mnie już nie dochodził, a jednak dochodzi. Dobrze, więc jest to 10-letnia whisky, która jest zabutelkowana w mocy 46%, bez filtracji na zimno i w naturalnym kolorze, czyli pięknie. Jeśli chodzi o maturację, ta whisky była tylko i wyłącznie leżakowana w Sherry Oloroso Batch. Jeśli chodzi o edycję na rok 26, były to 24 beczki, z czego 21 to first fill, a 3 pozostałe to second fill. I teraz, jeśli popatrzymy na prawo, na rok 25 mamy tutaj 23 beczki, z czego 20 to first fill, a 3 pozostałe to refill. I taka jest różnica pomiędzy 25 a 26. Jeśli popatrzymy zupełnie na prawo, na edycję z roku 24, muszę popatrzeć na ściągę, to mieliśmy tam 17 beczek first fill i 6 beczek refill. I ta whisky jest 9-letnia, czyli 9 lat, 10 lat, 10 lat. Wszystko inne się zgadza. 46%, brak filtracji i brak barwnika. Dobra, przejdźmy teraz do strony praktycznej. Aha, przepraszam, cena. Wszystkie trzy mniej więcej kosztują tak samo, pomimo tego, że to jest starsza wersja, kosztuje mniej więcej tyle samo, co najnowsza wersja. U mnie Lochgorm jest do kupienia pomiędzy 78 a 95 euro. Z tego, co znalazłem na polskich stronach internetowych, Lochgorma można już kupić od 399 zł. Dobrze, przejdźmy już do strony praktycznej. Tak jak powiedziałem wcześniej, nalałem sobie już tej whisky do kieliszka. Sprawdźmy, jak jest na nosie. No jest pięknie, jest tak jak lubię. Ten torf, ten dym jest bardzo intensywny. To jest taki torf, powiedziałbym, akurat teraz doszły do mnie czerwone owoce, ale na pierwszym planie jest torf i to jest taki torf jakby z czegoś wędzonego, z jakiejś wędzonej wędliny. I nie boczek, powiedziałbym, że taka wędzona, mocno wędzona szynka. Dobrze, jest lekko ogniskowo, ale lekko ogniskowo plus wędzona szynka. Mam teraz trochę morskości, bardzo przyjemnie dąb i czerwone owoce. Czerwone owoce i suszone owoce jednocześnie.
Mam daktylę. Mam daktylę i troszeczkę rodzynek. No i przez to, że ostatnio miałem przyjemność kosztowania Kilchomana Mori Cask, odczuwam również tutaj takie akcenty grillowe. Takie akcenty mięsa z grilla. Teraz tak troszkę ostrzej, ale przyjemnie. Bardzo fajnie dąb. Trochę orzechowości. No fajnie. Próbuję się też ten destylat tutaj przebić. Mam troszkę takich cytrusów. Bardzo fajnie morskość teraz. Jest tak cytrusowo, morsko, świeżo. Oj, ale teraz pięknie. Teraz jednak ten dym, taki ogniskowy dym. Dobrze. Sprawdźmy, jak jest na języku. Ale pięknie, ale pięknie. Ten dym teraz tutaj na języku, na podniebieniu jest to ogniskowy dym. I o ile czułem na nosie taką wędzoną szynkę, jakieś takie mięso z grilla, to tutaj mam ognisko. Mam ognisko. Taki zwęglony kawałek drzewa. Ale ten dym jest taki miękki, ciepły i bardzo intensywny. Oj, bardzo intensywny. Ona ma 50 ppm. Ale idzie już w kierunku Octomora. Dobra, przesadzam. Ale naprawdę ten torf odbieram w tej chwili na podniebieniu, na języku bardzo, bardzo intensywnie. Bardzo fajnie morskość. Mam karmel, mam słony karmel. Mam czerwone owoce, ale sporo tych suszonych owoców. Mam daktyle, ale mam i teraz troszeczkę figi. Na języku nie odczuwam rodzynek, które miałem przedtem na nosie. Na finiszu jest tak ciemniej. Mamy ciemną czekoladę, bardzo przyjemny dąb, troszeczkę popiołowości i troszeczkę takiego posmaku jak po lukrecji. Minimalnie, ale jest. No teraz ma takie klimaty grillowe znowu. Troszeczkę przypomina mi to Kilchomana Mori, ale tylko troszeczkę. Ale to jest tak, jakby się jakaś szuflada otworzyła i teraz to wyraźnie czuję. Teraz jest bardziej wytrawnie, fajnie morsko, tak zbożowo. Nie mam już tylu tych cytrusów. Raczej tak ciężko, karmel, słony karmel i troszeczkę grilla. No leciutko odczuwam również magii. I tak słono-wytrawnie teraz. Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. No, trzeba powiedzieć, że ten dym, ten torf ma kilka fajnych odsłon i w zależności od tego, który to jest łyk, w zależności od tego, jak przyłożę kieliszek do nosa, wyczuwam raz to, raz tamto. Jest to bardzo przyjemne. Ta whisky ma 46%, alkohol świetnie ułożony. I na nosie, i na języku. Bardzo dobrze się pije. Moim zdaniem uważam, że ta whisky powinna być zabutelkowana przynajmniej w 50%. No a jeszcze lepszy byłby oczywiście Logorn w CS-ie, ale nie zanosi się na to. Zresztą w zeszłym roku napisałem maila do Kilchomana, którego chyba cytuję pod filmem z 2025 roku. No dobra, sprawdzę jeszcze raz teraz na nosie. No to jest bardzo fajny Kilchoman, no to jest bardzo fajny Logorn. Daje mi to, czego oczekuję, czego bym chciał, w najlepszym wydaniu. Fajnie ułożony, bardzo intensywny na nosie, świetny na języku. No dobra, czas na drugiego łyka.
Pięknie, no pięknie, no pięknie. Ona ma substancję. Ma 46%. Jest oleista, jest taka ciężka, ale przyjemnie ciężka. Bardzo fajnie, teraz karmel. Tak słodowo-karmelowo. Słony karmel. Plus te owoce, suszone owoce, figi, daktyle. Leciutko, leciutko orzechowo. Takie prażone orzechy laskowe. Troszeczkę przypraw, troszeczkę cynamonu i gałki muszkatałowej. Ale bardzo dobrze się pije, fajnie ułożona. No i 10-letni logo. Ale czy ta edycja z tego roku jest jakaś lepsza, szczególna? Ciężko mi w tym momencie powiedzieć. Dlatego po prostu zniknę zaraz z tego pokoju i będę chciał zestawić te 3 logormy ze sobą w ciemno. Pozwolę sobie już to przygotować, żeby moja żona miała mniej pracy. To jest wypust z 25 roku. Oczywiście trzeba wziąć to pod uwagę, że ta butelka u mnie już jest prawie rok. To jest wypust z 24 roku i ta butelka jest u mnie chyba z 1,5 roku. I nawet widzę teraz, że w tej butelce z 24 roku mam więcej whisky niż z 25 roku. Czekajcie, muszę się jakoś poukładać. I przełożę tą butelkę też tutaj. Dobra. Opakowania odłożę na bok. Taka magiczna sztuczka. I przesunę to w ten sposób, abyście widzieli cały czas te 3 butelki. Dobrze. I chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć jeszcze, zanim wyjdę. Robię ten blind testing dla mnie, ale i też dla Was, aby zobaczyć, jak się ma wypust z roku 26 do poprzedników. Czy warto w ogóle sięgać po ten najnowszy, czy coś się zmieniło, czy jest jakiś szczególny, czy smakuje jeszcze lepiej. I dlatego chcę zrobić to w ciemno. Niemniej, priorytetem dla mnie jest zobaczyć, jak wypadnie ta z 26 roku na tle starszych wypustów, a nie sprawdzić, czy odgadnę, w którym kieliszku jest który logorm i czy wyłapię, czy tam są 24 czy 23 beczki. Przepraszam, nie o to tutaj biega. Oczywiście mogę się postarać potem powiedzieć, który logorm jest w którym kieliszku, ale uwierzcie mi, to są naprawdę bardzo podobne wypusty. Zależy mi po prostu na tym, aby sprawdzić, jak wypadnie najnowszy wypust na tle pozostałych. Ja za chwilę zniknę, przyjdzie moja żona i randomowo porozlewa te logormy i tak jak obiecuję zawsze mojej żonie, kamera będzie później nieostra, zrobi się ostrość z powrotem, kiedy wrócę. To na razie. No dobrze, jestem z powrotem. Poogarniam to teraz tutaj troszeczkę. Te kieliszki są mało widoczne. Dobra. Może ustawię jakoś te logormy w ten sposób. Aha, trzęsienie ziemi. Dobra, wszystkie 3 butelki są ze mną. Naklejki są pod spodem. Najważniejsze pytanie teraz, po prostu jak wypadnie najnowszy logorm na tle tych starszych wypustów. Nie mam pojęcia, który z logormów w jakim jest kieliszku. I tak jak powiedziałem wcześniej, nie chodzi tutaj tyle o to, abym odgadł, w którym kieliszku, który jest Kilchoman. Spróbuję to zrobić, ale to tak już bardziej dla zabawy. Bardziej chodzi mi o to, który z nich podchodzi mi najbardziej. No dobra. Ok, w ten sposób poukładała moja żona, że jedynka jest tutaj. Ja wolę to jednak inaczej. 1, 2, 3. Dobra. Tutaj jakoś tak najmniej w tym kieliszku. No pachnie jak Kilchoman Lochgorn.
Ok, no to już jest ciekawie. Bo bałem się, że tutaj mam nieco mniej w kieliszku niż w tym poprawym, niż w tym prawym, a jednak tu jest intensywniej na nosie. Mam więcej samego destylatu Kilchomana, więcej takiej świeżości, cytrusowości, bardzo fajnie morskość, że tak powiem, tu czuję na 100% jaką mam whisky, że to jest Kilchoman. Ta whisky robi wrażenie ciemniejszej, troszeczkę delikatniejszej, lepiej ułożonej i ma więcej akcentów takich grillowych, magii i nie ma tyle tej świeżości, tej cytrusowości, którą mam w jedynce. Dobra. Idę do trzeciego kieliszka. Tu mam wrażenie, że najbardziej odczuwam torf i tutaj ten torf jest bardziej ogniskowy. Przepraszam na moment, ale muszę sobie wyczyścić nos. To powiedziałbym tak, te kieliszki obrócę tak, żebyście te cyferki widzieli. Najbardziej świeża, najbardziej kilchomanowa jest jedynka i od razu na pierwszego niucha czuję, w jakiej jestem destylarni, jaką mam whisky. Tutaj ta whisky jest troszeczkę bardziej ułożona, powiedziałbym taka wycofana, delikatniejsza. Czuć, że jest starsza od tej po lewej stronie, tak przypuszczam, ale ma troszeczkę też inny klimat, taki nieco ciemniejszy, troszeczkę jednak tego grilla tutaj jest. Znowu ta dobrze mówię? Tak, trójka, jest jakby pomiędzy jedynką a dwójką. Mam tutaj troszeczkę z jedynki i mam tu coś również z dwójki. Dobra. Czyż to nie jest żaden konkurs, która whisky jest najlepsza? Tu bardziej chodzi o to, jak wypadnie ten najnowszy Lochgorm na tle tych pozostałych. Dobrze. Nie będę tych whisky wszystkich trzech męczył cały czas na nosie, bo wiem, co to są za whisky, ale powiem tak, że chyba jedynka podchodzi mi na nosie najbardziej. Dlatego, że odczuwam również tutaj sam charakter destylatu i mam troszeczkę takiej cytrusowości, co lubię. Trójka też bardzo mi podchodzi. Musiałbym powiedzieć w tym momencie, że dwójka podoba mi się najmniej. Wszystkie trzy pachną bardzo fajnie. Wszystkie trzy to są świetne Lochgormy, moim zdaniem. Ale jeśli miałbym teraz między tymi trzema wypustami wybierać, to na nosie najmniej podchodzi mi dwójka. Chyba jedynka najbardziej, a troszeczkę za tym trójka. Dobra, ale sprawdźmy, jak będzie na języku. Bardzo fajnie, ognisko. Ok, ale mam troszkę więcej przypraw. Mam i suszone owoce. Mam wszystko to, co znalazłem w poprzednim kieliszku z roku 2026. O ile na nosie podchodziła mi najbardziej z tych trzech, to teraz co prawda nie mam porównania bezpośredniego, ale wypadła troszeczkę gorzej niż ta whisky, którą miałem poprzednio w ustach. Dobra, może przejdę jednak do trójki.
to muszę powiedzieć, tu jest lepiej na języku. Tu jest lepiej na języku. Ta jest lepiej ułożona. Mam sporo czekolady teraz, tak 60-70%, bardzo przyjemnie. Troszeczkę tej lukrecji i troszeczkę ostrości z przodu, ale przyjemnie. No to muszę powiedzieć teraz, trójka na języku lepiej niż jedynka. Dobrze. Skosztuję teraz dwójki. No ta jest najdelikatniejsza. Ta jest, no mógłbym powiedzieć, że najlepiej ułożona na nosie. Robi wrażenie z tych trzech najstarszej, ale też tak troszeczkę najcięższej. Mam najmniej tej owocowości takiej cytrusowej, tej świeżości. Dobrze? Ale też takie robi wrażenie, jakby więcej olorozo tam było. No dobra. Sprawdzę, jak smakuje dwójka. Jest ciemniejsza, wiele ciemniejsza niż trójka. Ma trochę więcej przypraw, trochę więcej tanin, ale może i jest to wina tego, że jest to teraz już, nie wiem, z 5., 6. łyk. Jest fajnie, ale właśnie bardziej tak grillowo, troszeczkę mięsiście. No, robi wrażenie starszej. Ale ta dwójka odbiega smakowo bardziej od trójki i jedynki. O ile różnica, powiedzmy, pomiędzy jedynką a trójką jest taka minimalna, to tutaj różnica jest znaczna. Nie mówię, że pozytywna, ale różnica jest znaczna. Dobra. Skosztuję jeszcze teraz tej trójki, bo jak na razie mam wrażenie, że na języku najbardziej podeszła mi trójka. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. No muszę powiedzieć właśnie, że ta trójka ma jakiś taki kompromis pomiędzy tym Longormem w jedynce i dwójce. Ten jest taki troszeczkę nie tak dobrze ułożony, ale ma sporo świeżości, takiej cytrusowości, co mi znowu odpowiada. Ten jest lepiej ułożony, ale jest taki troszeczkę ziemisty, troszkę popiołowy, taki troszeczkę mięsisty, troszkę grillowy. A ta trójka, powiedziałbym, jest pomiędzy, jest takim fajnym kompromisem i fajnie się pije. I mam najmniej ostrości na języku i na podniebieniu. Dobra, wrócę na chwilę jeszcze do jedynki. No on jest fajny, on jest fajny. No ten Longorm jest fajny. Mam więcej ogniska, więcej takiego drzewa, ale takiego jakby, nie chcę powiedzieć świeżego drzewa. Ten dąb tutaj jest taki jakby cieplejszy, taki świeższy, ale jest to bardzo fajne drzewo. Tutaj ten dąb jest taki bardziej ciężki, taki łączy się to z ziemistością, z tym torfem, z tym popiołem i robi wrażenie ogólne takiej cięższej whisky, co prawda starszej, lepiej ułożonej, ale cięższej. Tutaj mam więcej takiej lekkości, więcej takiego świeżego drzewa. Nie wiem, czy to mi bardziej nie odpowiada niż w dwójce. No dobra, jeszcze raz zrobię łyka, albo dobra, niech będzie. Jeszcze raz dwójka i trójka i podejmę decyzję. Oj, teraz jest słodko, jest bardzo słodziutko.
No i nie wiem. Jest tak bardziej ziemiście, bardziej popiołowo, bardziej barbecue. Troszeczkę śliwkowo zrobiło się teraz. No to był fajny łyk. No muszę powiedzieć, ten łyk był fajny. Na nosie najbardziej odpowiada mi ta. Nie wiem, może dlatego, że gdzieś tutaj troszeczkę przypomina mi też i Mahir Bey. Dobra, muszę podjąć decyzję, co wcale nie jest łatwe. Dobra, no nie ma co przeciągać, tutaj nie będę nic więcej czarował. Na nosie najbardziej podeszła mi ta, ale na języku ma dużego pazura, ma więcej samego drzewa, fajnego drzewa, ale nie jest tak dobrze ułożona, ma najwięcej przypraw, ale też ma najwięcej cytrusowości. Ta jest najlepiej ułożona, jest najciemniejsza, wręcz taka ziemisto-popiołowa, grillowa, a ta wydaje mi się kompromisem pomiędzy tymi dwoma, czyli od początku do końca nie zmieniłem zdania, pomimo tego, że zrobiłem tyle łyków. Z tym, że muszę przyznać, nie wiem, który to był łyk z kolei, któryś tam enty, że ten ostatni łyk tej dwójki fajnie mi podszedł. Niemniej, na mój osobisty gust, trójka jest najlepsza. Powiedziałbym, że trójka smakuje mi najbardziej. Potem powiedziałbym, że dwójka na języku, a jedynka na języku jest najsłabiej. I taką kolejność bym ustalił teraz, że na pierwszym miejscu trójka, potem dwójka, potem jedynka, czyli dosłownie odwrotność tego, jak mają cyferki. To nie było po polsku, nie? Czyli postawiłbym je na podium dokładnie odwrotnie, patrząc na cyferki. Pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Oczywiście jest to sprawa subiektywna. Niemniej, czy te logormy się różnią? Tak, różnią się. Mam tutaj tak naprawdę 3 różne whisky. Oczywiście mają jakąś taką wspólną cechę, mają taki wspólny charakter, gdzieś są z tej samej szuflady, ale jednak różnią się i to nie minimalnie. Dla mnie osobiście najfajniejsza opcja to opcja numer 3. Nie wiem, który to jest logorm. Zaraz sprawdzimy. Ale jeśli chcesz bardziej taką świeżą, cytrusową i, że tak powiem, troszeczkę Mahir Beyową, to numer 1. Jeśli chcesz taką bardziej ułożoną, ale jednocześnie z przyprawami, taką cięższą, grillową, ziemisto-popiołową, to 2. No dobra. Co ja teraz myślę, w którym kieliszku jaki jest logorm? Ale naprawdę, tu teraz nie o to biega, czy odgadnę, czy nie. No słuchajcie, mam 3 logormy. Moim zdaniem tutaj mamy 25, tutaj mamy 26, tutaj mamy 24. Tak myślę, że jedynka to jest logorm 24, dwójka to jest logorm 25, 26, a trójka to jest logorm 25. Ale to tylko tak na marginesie, albo będziemy mieć zabawę, albo nie, że odgadłem, czy nie. Niemniej, trójka moim zdaniem tutaj jest najlepsza, ponieważ to jest taki fajny kompromis pomiędzy jedynką a dwójką. W jedynce mam więcej Kilchomana, samego destylatu, troszkę więcej cytrusów i takiej świeżości i takiego świeżego dębu. Naprawdę to jest fajne. Ma więcej przypraw, że tak powiem, jest trochę ostrzejsza na języku, ale ma to swój urok. Ta również jest przyprawowa, ale w inny sposób. Jest taka bardzo ciemna. No ja wiem, dało mi drugie miejsce. Wiecie co? Jednak zrobię tak. Słuchajcie, na pierwszym miejscu dam trójkę, a te dam ex aequo, bo ja nie wiem tak do końca. Dobra, ona jest lepiej ułożona, ale czy to jest taki logorm, który naprawdę lubię?
to wolę sobie kupić Morikask i będę miał podobny klimat. O, Morikask, naprawdę potrzebny. To jest whisky, która mi podeszła, ale zresztą chyba o tym wiecie, jeśli oglądaliście mój ostatni film właśnie o Kilchomanie. Dobra, robię tak. Pierwsze miejsce, moim zdaniem trójka, a te dwie powiedzmy ex aequo. Dobra, bez czarowania już. Sprawdźmy po kolei co jest, gdzie. Tutaj mamy dwójkę i jest to edycja na rok 25. No to się pomyliłem, ale i dobrze się pomyliłem. Dobrze, to jest 25 rok i się pomyliłem. Myślałem, że to jest rok 26. Ok. Dobra. Jedynka to jest... moje okulary. Jedynka to jest rok 26. Słuchajcie, pomyliłem się w każdym wypadku. No dobra, fajnie jest. Jedynka to jest 26. Ok. Dobra. I słuchajcie, trójka, Lochgorn, tak? Jest to edycja na rok 24, czyli najstarsza, 9-letnia, podchodzi mi najbardziej. Ok. I tutaj odczuwałem sporo dębu, sporo świeżości, co mi się podobało. No dobra, słuchajcie, nic nie trafiłem, ale naprawdę jest mi to obojętne. Nie o to tutaj w tym momencie chodziło. Właśnie chodziło mi naprawdę o to, żeby zobaczyć, jak odbiorę te whisky w ciemno. Kiedy nie będę wiedział, jaka whisky jest w jakim kieliszku. I świetnie, bo pomyliłem się totalnie, nie odgadłem żadnej. Już widzę te wasze uśmiechy i komentarze. No tak się zdarzyło, ale naprawdę jest mi to obojętne. Niemniej, chcę powiedzieć, że Lochgorn z roku 2024 smakuje mi najbardziej. A dlaczego? Powiedziałem to wcześniej, więc nie mam zamiaru się powtarzać. Podsumowując, Kilchoman Lochgorn, bardzo dobra whisky, bardzo fajna whisky, w dobrej procentowości, bez filtracji, bez barwnika, bardzo dobrze się pije, świetnie pachnie, świetnie smakuje. Czy są jakieś różnice pomiędzy poszczególnymi edycjami? Moim zdaniem są i są znaczne. Jakie? Myślę, że widzieliście, słyszeliście właśnie przed chwilą. Wiem, że była to subiektywna ocena, była to moja ocena, ale moim zdaniem Kilchoman z roku 2024 jest najlepszym w tym zestawieniu. To w takim układzie, czy warto sięgnąć po najnowszego? Pozostawiam to waszej decyzji. Myślę, że nie ma sensu tu jeszcze cokolwiek dodawać, cokolwiek mówić. Myślę, że wszystko już zostało powiedziane i mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Dziękuję za to, że mnie wspieracie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!